Siemaneczko i piąteczka. Dzisiejszy odcinek będzie trochę humorystyczny, ale zaczynajmy od samego początku. Wielu z Was zastanawia się, w jaki sposób można urozmaicić wykonanie swojej piosenki, aranżacji, coveru, czy jak to zwał, tak zwał. Najlepiej oczywiście urozmaicić go dobrym doborem brzmień, czy też barw, stylu, najlepiej zrobionego przez siebie, edytowanego z fabrycznych. Jeszcze lepiej urozmaicić go rewelacyjną grą. Ale co, gdy to dalej za mało? Co, gdy czujesz potrzebę dołożenia czegoś ekstra? No właśnie, w tym miejscu przydatna może być magiczna technologia Yamahy, która nazywa się Multipads. Czy jest taka magiczna? No właśnie. Gdy byłem małym kurduplem i miałem lat kilka, w domu stała Yamaha PSR 410. I na tamtym instrumencie już była ta technologia Multipad. Co to takiego? No właśnie, tego dowiesz się w kolejnym odcinku, więc witam Cię w następnym już poradniku i kontynuacji serii odcinków instruktażowych Yamaha bez tajemnic. Ja nazywam się Jerzy Strużycki i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Okej. Multipady. Co to takiego? No właśnie. Gdy rozbierzemy to na czynniki pierwsze, okazuje się, że jest to zapis komunikatów MIDI zawierających informacje o dźwiękach, o nutach, o długości ich trwania, o głośności, o wyborze barwy, o wyborze komunikatów sterujących system Exclusive i tak dalej. Można to porównać mniej więcej do zapisu wariacji stylu akompaniamentu, bo zachowuje się to w każdym bądź razie podobnie. Za chwileczkę rozbierzemy to na części pierwsze i sobie zobaczycie, jak to wygląda w Step Edit. Natomiast upraszczając to jak najbardziej się da, po prostu są to zapętlone, gotowe loopy, z których możecie skorzystać, które opierają się na brzmieniach waszego instrumentu. Warto dodać w tym miejscu, że producent do każdego stylu dopasował jego zdaniem jak najbardziej zbliżone multipady, a dokładnie do One Touch Settings, które zawierają się w stylach, pojawiają się dobrane multipady. Ok, jak to się używa i ile tego jest? Drodzy Państwo, mamy do wyboru 4 multipady. Jeśli chodzi o funkcję multipad, to możemy z nich korzystać jednocześnie. Odpalają się 4 naraz. Dodatkowo mamy funkcję Sync Start. Oznacza to ona, że multipad będzie czekał, dopóki my nie zaczniemy grać akompaniamentu. Mamy funkcję Stop. I teraz tak, jeśli mamy odpalone 4 multipady, to możemy sobie zatrzymywać wszystkie naraz. Albo możemy zatrzymywać te, które uważamy za zbędne, trzymając stop jako przycisk, tak jakby shift w komputerze. Tak samo odpalamy. Klikamy select, jedyneczka, trójeczka i czekamy. Albo odpalamy sobie od razu, po prostu klikając w multipady. To tak by je się odpalało. Ale gdzie je się wybiera? Pierwsza kwestia to taka, już mówiłem przed chwileczką, mamy przyporządkowane do One Touch Settings w stylach. Takie najbardziej pasujące, natomiast jak interesowałyby Was inne multipady, to klikamy przycisk Select i mamy tutaj na wyświetlaczu całą kategorię zawierającą multipady z różnych tak naprawdę kategorii. Co więcej, od kiedy pojawiły się style DJ, to również jest kategoria multipady, która nazywa się DJ Phrase. Są to gotowe frazy, nawet jest przyporządkowane A, B, C, D. One są opisane tak, że A odpowiada wariacji A, B odpowiada wariacji B, C odpowiada wariacji C i tak dalej. Kiedy grasz styl DJ, to on ma zaprogramowane zmiany akordów, do tego możesz dorzucić sobie multipady i bawić się tak, jakbyś był DJ-em. Dodatkowo są tutaj w kategorii Legacy multipady, które były zawarte w innych, w starszych modelach instrumentów marki Yamaha i jest ich tutaj tak naprawdę bardzo dużo. Znajdziecie do każdego praktycznie gatunku muzyki, a nawet wiele efektów specjalnych czy też loopów perkusyjnych. Poza tym jeszcze warto dodać, że multipady reagują na zmianę tempa i
reagują na zmianę akordów. Czyli jeśli multipady zawierają bicia gitarowe, na przykład, to te bicia gitarowe dopasowują się do akordów, jakie gracie. I to jest też bardzo fajna funkcja, że da się po prostu przy pomocy multipadów dodatkowo upiększać, dodawać jakieś ciekawostki, niuanse czy inne lupy do waszego wykonania. Więc jeśli chodzi o odtwarzanie multipadów, to tyle. Przechodzimy do tworzenia i edycji multipadów. Magiczny Multipad Creator. No właśnie, co to takiego? Klikamy menu, następnie menu 2. W górnym prawym rogu mamy Multipad Creator. I mamy dwie funkcje. Na początek skupimy się na MIDI Multipad Recording. Klikamy elegancko tutaj. I mamy nasze okno. Ja może to przybliżę. Na wyświetlaczu widzimy teraz multipad, który nazywa się Clubhouse 2. Co ciekawe, nie da się go wybrać innego z tego miejsca. Byłoby to bardzo intuicyjne. Jeśli chcemy podejrzeć, jak jest zrobiony taki multipad, to klikamy tutaj Step Edit, ale o tym będzie może za chwilę. Od samego początku, co widzimy w tym oknie? Pierwszy przycisk to Save, służący do zapisu multipada, którego już zrobimy. Step Edit, który umożliwia nam podgląd całego zapisu nutowego. I teraz w dużym skrócie, co zawiera co i co jest co, bo wielu z was o to też pyta, bo tu jakieś magiczne cyferki i tak dalej. To już objaśniam. 001 oznacza to, że jesteśmy w pierwszym takcie. Jeśli metrum masz 4/4, to tutaj jesteśmy w pierwszej nutce, a potem od pierwszej nutki do drugiej jest 1920 punktów takiego miejsca jeszcze pomiędzy nutkami, no bo wiadomo, są miejsca na 16, 8 i tak dalej, więc tutaj macie tak naprawdę dokładną informację, gdzie dana nutka w takcie się znajduje. Tu jest informacja, co to jest za zapis, jest to w tym wypadku zapis nutowy. Potem jest informacja, jaki to jest dźwięk użyty, w tym wypadku CIS3. Te cyferki magiczne w kolejnym rzędzie to jest velocity, czyli głośność, z jaką zostały te cyferki, z jaką zostały te nutki zagrane, a następna informacja to jest długość dźwięku. I teraz tak, mamy tutaj funkcję record step record, która umożliwia nam nagrywanie ręczne multipadów, dogrywanie różnych do tego nutek. Możemy wybrać długość nuty, nutę z kropką. Mamy tutaj tak naprawdę jeszcze dodatkowo procentowo wybór długości nuty. No i velocity domyślne, z jakim ma się zapisywać. Jeśli ustawimy keyboard velocity, to będzie to odpowiadało danemu uderzeniu, czy też głośno, czy też cicho. Natomiast tutaj mamy fortissimo, forte, possible, fortissimo, forte, mezzo piano, piano, pianissimo, pianissimo possible, czyli najciszej i najgłośniej. Dla przykładu, jeśli ustawicie to będzie 127, a jeśli pianissimo possible, to mamy 15. Czy używam tego? Totalnie nie używam. Jest to w ogóle nieintuicyjne, nie przydaje się moim zdaniem do niczego, ale to jest tylko moje zdanie. Jak macie ochotę i chcecie, to bawcie się tym. Nikt wam niczego nie zabrania. Dodatkowo tutaj macie prosty wyświetlacz, w jakiej nutce jesteście, w którym takcie, przycisk play i stop i tutaj joystick do nawigacji, a przycisk delete do usuwania nutek. To jest raz. Klikając New pojawia nam się opcja wyzwolenia nowego banku, który możemy tworzyć. Opcja Rename, oczywiście zmieniamy jego nazwę. Tutaj dorabiamy sobie ikonki. Potem mamy przycisk On-Off od metronomu. Jeśli chcecie nagrywać, to polecam z metronomem. Zaraz powiem dlaczego. Free Area 18 KB. Nie mam informacji, jak długi może być to zapis, natomiast biorąc pod uwagę, że 18 KB w zapisie nutowym MIDI to jest bardzo dużo. Style na Yamaszkę zawierają po kilkanaście kilobajtów, więc te zapisy mogą być na pewno bardzo długie. Informacja repeat. Jeśli klikniecie off, to multipad odtworzy się raz i nie będzie się zapętlał. Jeśli repeat klikniecie on, to multipad będzie się zapętlał w kółeczko. Następna funkcja nazywa się Horde Match. Za co ona odpowiada? Ano tak jak sama nazwa wskazuje, za to, że multipad reaguje na
zmianę akordu, czyli w dużym skrócie dopasowuje się do tonacji, w jakiej gracie. Następny przycisk to rekord i stop, no tego tłumaczyć już chyba nie trzeba. Ok, klikamy New, wyzwalamy nowy bank. I teraz tak, nowy bank multipadów, chcemy nagrywać swoje multipady. No bardzo ambitne mamy do tego podejście i bardzo byśmy chcieli. No i teraz pierwsze miejsce i pierwszy punkt. No w jaki sposób wybrać brzmienie, którym chcielibyśmy nagrać? No bo tutaj klikamy, no nic się nie da, tutaj też nic się nie da. Klikamy sobie Voice na panelu i tutaj wybieramy brzmienie. Ale uwaga, żeby było bardzo, bardzo ciekawie, to mogą być to tylko brzmienia zgodne ze standardem MIDI albo brzmienia z kategorii Mega Voice, na których też nie da się normalnie grać. Ale o tym będzie zaraz. Więc możecie sobie wybrać brzmienie ze standardu MIDI. Nie ma tutaj żadnych Super Articulation 2, nie nagracie żadnych glissów, slajdów i efektów specjalnych. Niestety nie dzisiaj. Więc wybieramy sobie Grand Piano. Klikamy metronom, klikamy rekord. I tutaj pokażemy. Pojawiły się Sync Start. I teraz ciekawe, jeśli chcecie nagrywać multipada, to automatycznie odpali się styl. On czeka na pierwszą nutkę. Ale żeby ten styl wam nie przeszkadzał, to możecie go sobie ściszyć i dopiero nagrywać. Ok, mamy nagranego jakiegoś tam pierwszego mało ambitnego multipada. Wybieramy go jedynką. I teraz tak, możemy wejść w Step Edit i go edytować ręcznie, wartości nutowe, długości i tak dalej, ale brakuje tu magicznego przycisku kwantyzacji i niestety jak źle sobie to nagracie, to czasami lepiej to nagrać po prostu jeszcze raz niż edytować to w Step Edit. Skwantyzować tego się nie da. Mamy funkcję Repeat, mamy funkcję Chord Match. Tutaj wam pokazuję, że mamy jeszcze 24 KB, czyli bardzo dużo możemy sobie nagrywać. Jak klikniemy funkcję Repeat i Chord Match, to nasz multipad będzie reagował na zmianę akordów. I teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna informacja. Instrument przyjmuje z góry, że nagrywacie w C duże. To jest bardzo ważna informacja, bo jak nagracie sobie w D durze na przykład, a potem wciśniecie C dur, no to ten D dur się wam przetransponuje do totalnie innej tonacji, w jakiej byście nie chcieli po prostu tego słyszeć. Więc to nagrywa się domyślnie w C durze i macie grać w C durze. Ok, działa na akordy. No nawet reaguje na akordy. Jednakże chyba najlepszą cechą naszego multipad kreatora, którego odpalę, jest to, że możemy dzięki tej funkcji podejrzeć, w jaki sposób programuje się bicia gitarowe. To jest bardzo ważna informacja, bo wielu z was o to pyta, tworząc swoje style, w jaki sposób Yamaha robi te bicia gitarowe, używając brzmień Mega Voice Technology. No jest to wyższa szkoła jazdy, spójrzcie sobie, jak to brzmi. Ok? Klikacie Step Edit i macie cały zapis nutowy tego bicia gitarowego. Jak to odpalicie, po kolei. I teraz wystarczy, że sobie porobicie 23 zdjęcia i przepiszecie to do swojego stylu, to będziecie programowali style Level Master i robili swoje bicia gitarowe. Oczywiście odpalając inną barwę, te wartości będziecie musieli wpisać totalnie inne, żeby to grało, no i zacznie się znowu kolejna szkoła jazdy, więc no tutaj znowuż uważam, że robienie swoich bić gitarowych jest może, że niemożliwe, ale strasznie okrutnie czasochłonne i trzeba mieć łeb jak sklep, no więc po prostu nie opłaca się, ale producent w stylach zaprojektował tyle różnorakich bić gitarowych, dodatkowo często możecie zmieniać ich brzmienia,
że moim zdaniem nie ma sensu robić swoich bić gitarowych, ale wiem, że jest jeden zawzięty chłopak, który dojrzał to też w taki sposób jak ja i zobaczył sobie, w jaki sposób te bicia gitarowe powstają. No możecie mieć fajny, ciekawy podgląd. No to chyba najlepsza funkcja MIDI Multipad Recordingu. AudioLink Multipad. Ta funkcja to tak naprawdę najprostszy w świecie odtwarzacz sampli. Lecz ma swoje ograniczenia. Czy dzięki niemu możecie się poczuć jak prawdziwy DJ? Zaraz się przekonamy. Klikamy na nowy bank i co tutaj widzimy? 4 multipady, poziomy audio, przycisk Save i przycisk New. Domyślnie klikając AudioLink Multipad wyzwala się nowy. I teraz bardzo ważne, żeby stworzyć taki AudioLink Multipad, musicie mieć plik audio. Plik audio w formacie WAV. Ja takie pliki przygotowałem dzisiaj i zaraz Wam opowiem i pokażę, co można sobie przy tym zrobić, co można uzyskać, ale musicie wiedzieć, że niestety jest to strasznie mocno i cholernie ograniczona technologia. Ano, dlaczego? No dlatego po pierwsze, że pliki odtwarzane nie reagują na zmianę tempa. Druga kwestia jest taka, że możecie odpalić tylko jeden plik naraz. Nie możecie odpalić tak jak zwykłych multipadów 4. No więc możecie się poczuć naprawdę jak dobry DJ, dokręcając tempo stylu do waszego multipada. I teraz uwaga, jeśli korzystacie z AudioLink Multipad i jeśli chcecie nagrywać jakieś frazy, które będziecie potem używać do stylu, zawsze w nazwie opiszcie sobie ich tempo. Z racji takiej, że to nie reaguje na zmianę tempa, to musicie dopasować tempo nagrania do tempa stylu, albo tempo stylu do tempo nagrania. Żeby to było łatwiejsze i klarowniejsze, opisujecie sobie w nazwie tempo waszego pliku WAV. No i jeszcze bardzo ważne, w jaki sposób tworzymy nowy AudioLink Multipad. No, klikamy New i wybieramy sobie z tego miejsca po prostu pliki WAV na odpowiednie miejsca. Mając 4 pliki, możemy zmienić ich głośność, dopasować sobie tą głośność i to jest cała robota. Następnie klikamy Save i opisujemy sobie, czy też nazwą banku, czy też dopisujemy tam tempo, co tak naprawdę będziecie chcieli. Ja wybrałem i zrobiłem w kilka chwil przy pomocy tego, co było dostępne gdzieś tam, prześmiewczy bank, który nazywa się Jurek DJ. No i właśnie do tego mini humorystycznego wykonania zapraszam Was teraz. No to zapraszam Was na ten mały entertainment. AudioLink Multipad możecie wykorzystać na przykład do takich utworów, które kojarzą mi się tylko z jednym. Prawda? To był tam przykładowy sample. Oczywiście możecie zrobić sobie na przykład z tego odliczanie na Sylwestra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Albo zostać prawdziwym DJ-em. I'm your DJ. I'm your DJ. I'm your DJ. I'm your DJ. Może się też na przykład przydać taka funkcja do prezentacji instrumentów. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love. A kiedy użyjemy do tego hard loopera, to nawet nie trzeba grać, słuchajcie. My bedsheets smell like
możecie zostać instruktorem zumby teraz. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We lost everything, we're going out on our first date. You and me are 50, so go all you can eat. The little bag and a fill up like love is the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with your Albo prawdziwym DJ-em dokręcacie tempo do tego, co tam gra. and the man on the beatbox, and then we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, Tak właśnie wygląda Audiolink Multipad. Talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Dziękuję wam serdecznie z tego miejsca. To była krótka, może humorystyczna prezentacja multipadów, Audiolink multipadów i standardowych multipadów. Powiedzcie mi, czy korzystacie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy nagrywacie? Jeśli tak, pochwalcie się swoimi multipadami. Zobaczymy, co udało wam się wykrzesać. Ja dodam tylko tyle. Z Audiolink multipadów nie korzystam, nie jest to dla mnie przydatna funkcja. Jeśli chodzi o standardowe multipady, tutaj jak najbardziej często jakieś tam bicia gitarowe, czy też orchestral hity, czy efekty specjalne podczas mojej gry używam, co widać na moich coverach. To tyle, jeśli podobał ci się odcinek, to subskrybuj ten kanał, daj łapeczkę w górę, ja się z wami żegnam i koniecznie zostaw komentarz, opisz czy ty używasz, nagrywasz i wszystkiego dobrego na koniec dla was, piąteczka.